Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie na kanale poświęconym autoterapii. Na kanale, na którym uczymy się, jak dbać o siebie, jak poznawać swoje ciało. Więc kolejna cegiełka. Dzisiaj mięśnie międzyżebrowe. Będziemy z nimi pracowali po to, żeby klatka była luźniejsza, dzięki temu bardziej otwarta. Będzie się spokojniej oddychało, mniej napięcia w klatce, to mniej napięcia w karku i w szyi. Organizm spokojniejszy, mózg spokojniejszy, żyje się lepiej i szczęśliwiej. I już dawno po głowie mi chodziło nagranie odcinka o rozluźnianiu mięśni międzyżebrowych. Oczywiście po części, bo tyle, na ile będziemy mieli dostęp do nich w formie autoterapii. No, jest to taki obszar, który jest trochę, bym powiedział, zaniedbywany. W tym sensie, że nawet myślę, że wielu fizjoterapeutów i masażystów za często tu nie wchodzi, a jeżeli już, to może w czasie jakiejś tam sesji masażu parę takich ruchów tylko tak pro forma, bo tak uczono, że to warto paluszkami wjechać. A chodzi o to, żeby uczciwie te tkanki opracować. I zaraz sprawdzisz na sobie, czy potrzebujesz tej pracy. Moje doświadczenia w dotykaniu setek osób mówią, tak, wiele osób potrzebuje tej pracy. To może być przydatna praca w przypadku wielu dolegliwości. Dodałbym tutaj do tego jakieś zaburzenia lękowe, stany depresyjne, uczucia duszności w klatce. No bo ten stan taki lękowy, napięciowy, który często jest potęgowany po prostu takim siedzeniem też, a siedzimy jak siedzimy od dziecka, można powiedzieć, w przedszkolu, to praca z tymi mięśniami międzyżebrowymi naprawdę da fajną swobodę. I teraz chodzi o to, że jak Ty sobie tego sam czy sama nie zrobisz, to jest bardzo niewielka szansa, że zrobi to terapeuta. Dlaczego? Dlatego, że my jako terapeuci, czy masażyści, fizjoterapeuci i tak dalej, pewnie i osteopaci, jesteśmy skupieni na wielu różnych strukturach i można powiedzieć, że jest wiele innych struktur przyciągających uwagę. Wiele z nich omawiam, no i to jest po prostu kolejna, którą bym chciał dołożyć, żeby naprawdę w pełni odczuwać luz. I miewam pacjentów, trochę jestem zainspirowany teraz też pacjentem, który przyjechał i ma gdzieś napięcia w tym obszarze szyjno-barkowym, bym powiedział. To wiele osób dzisiaj ogląda chociażby mój kanał i uczy się swojego ciała i jako tako sobie rozpracowują piersiowy większy bądź piersiowy mniejszy. Mam filmy na ten temat na kanale. Gdzieś tam rozluźniają sobie mossa i trapeziusa, mówiąc, panie, ja już wszystko zrobiłem, nie wiem skąd te napięcia. Po czym okazuje się, że w tym obszarze, teraz jesteśmy w tym obszarze, jest jeszcze bardzo dużo napięć na mostku. Tu jest powięź mostkowa, też kiedyś o tym nagrywałem. Mogą być problemy z przyczepami mięśni prostych brzucha, też dosyć częste, czyli z racji sztywności napięcia mięśni prostych brzucha, co często występuje szczególnie w tym obszarze. Może być tu dużo podrażnienia i wchodzimy w ten obszar. Jak na to spojrzymy, to jest bardzo duży obszar funkcjonalnie. Dolne żebra, jeżeli są usztywnione, utrudniają pracę przeponie. Więc jeżeli w Twoim przypadku występuje coś takiego jak, nie wiem, napięcie przepony, tak potocznie się tutaj mówi o tym, o tej dysfunkcji w tym obszarze, czyli tak naprawdę mniejszej aktywności oddechowej za pomocą przepony, no to praca z mięśniami międzyżebrowymi będzie dawała luz i swobodę w żebrach, chociaż trochę, i jakoś lżej i łatwiej się będzie tą przeponą oddychało. No dobra, sprawa nie jest taka skomplikowana. Będzie trzeba odszukać przestrzenie międzyżebrowe. Nawet u pań nie jest to problem w tym obszarze, czyli żeby znaleźć, ja za chwilę pokażę na sobie, te przestrzenie międzyżebrowe zaraz bocznie od mostka, więc tu nie będzie problemu, nawet u pań, które mają gruczoł piersiowy, żeby sobie ileś rozpracować. U panów wiadomo, chyba że naprawdę ktoś ma gigantyczne mięśnie piersiowe, jest naprawdę przypakowany, no to może mieć jakieś kłopoty, ale tu też jest szansa, że wejdzie. No to tak naprawdę u pań ten obszar jest dostępny, ten obszar jest dostępny, tu u panów wiadomo, że tu też. No i zaraz poniżej już linii piersi też nie ma problemu z dojściem, tak daleko jak ręka sięgnie, można naprawdę fajnie, dokładnie wymasować te mięśnie międzyżebrowe. Pozycja siedząca będzie ok. Wyprostowana. Sprzęty różne, może bardziej profesjonalne, stosowane w masażu, różnego rodzaju uciskadła, to dostępne w sklepie sportowym. Ta końcówka dosyć ciekawa. Chodzi o to, żeby nie męczyć ręki, bo może się okazać, że tego typu masaż będziemy wykonywać przez kilkanaście minut. Tego typu przyrząd, często nazywany w internecie, jeżeli poszukujesz, drewnianym przyrządem do masażu. Znowu polecam od serca, bez promowania kogokolwiek, jakiejkolwiek instytucji. Zawsze, jeżeli cokolwiek polecam to naprawdę od serca. Ta końcówka może się przydać, bo ona jest ładnie zaokrąglona,
a jednak bardzo precyzyjna. Jeżeli nie masz na ten czas takowego sprzętu, to czasami może końcówka noża, ale musi być bardzo ładnie wyoblona na końcu. To bardzo ładnie ta końcówka będzie wchodziła między żebra i rozmasowywała. Ważne, żeby nie była ostra, no bo nie chodzi o to, żeby sobie sprawiać ból w tych tkankach powierzchownych, nie wiem, skóra i tkanka podskórna, tylko my chcemy wejść do warstwy mięśni międzyżebrowych i tam się wcisnąć, czy nawet tak, miałem tutaj na biurku ołówek, z tyłu końcóweczka, dla sprawdzenia, co by tutaj polecić, jak ktoś chce na szybko podziałać, to oczywiście ołówek, to uznaj, że to jest ołówek medyczny z certyfikatem, czyli to jest przyrząd do masażu mięśni żebrowych, ma certyfikaty unijne, nazywa się medyczny, koszt 150 zł. A, to super sprzęt, no. Bo tak by to było, gdyby to było po prostu wykonane z innego materiału i z certyfikatem, a niczym by się to nie różniło. Taka dzisiaj absurdalna sytuacja jest często w medycynie, że też może się okazać, że bardzo fajne, przydatne, precyzyjne narzędzie do rozpracowywania. Początek jednak myślę, że opuszki palców. Nawet jeżeli nie masz zbyt dużo siły, to fajnie pobadaj sobie te mięśnie międzyżebrowe, czyli po prostu poszukaj tych dziur pomiędzy żebrami, przestrzeni pomiędzy żebrami. Dużo tych żeber tutaj mamy dostępnych. Myślę, że z 10, 8 przestrzeni będzie gdzieś dostępnych w tym obszarze, który omawiam. To część sukcesu, no to jest w ogóle wyczuć cokolwiek. Szczególnie, że zakładam, że wiele osób, które oglądają mój kanał, no nie jest fizjoterapeutami i to, nie wiem, badanie palpacyjne, obmacywanie ciała, że tak powiem, to nie jest domena zawodowa. Więc daj sobie czas na wyczucie kilku, nawet 2, 3 takich wyraźniejszych, będzie o, tu coś jest. Więc poczuj te przestrzenie, to jest jedna rzecz, że palec ewidentnie wpada w przestrzeń pomiędzy jedno a drugie żebro i teraz wciśnij się troszeczkę, możesz też wykonać parę wdechów. To jest duża szansa, że na wdechu i na wydechu się to troszeczkę rozszerza. Oczywiście nie zawsze tak musi być, no bo jeżeli wykonujesz u siebie i czujesz, że to są tkliwe tkanki, no to może właśnie tak jest, że tak nie za bardzo te żebra się oddalają, bo ta klatka jest jednak zaciśnięta i sztywna. Może być tak, że wygodnie tutaj tym kciukiem, hop, jedziemy, więc można powiedzieć po nitce do kłębka, fragment po fragmencie, no bo to nie będzie tak, że te przestrzenie idą równolegle względem podłoża i trzeba ładnie za tym podążać. I jak tylko coś przykuje Twoją uwagę, że tu tkliwe obolałe, no to wciśnij palec i zacznij sobie przemasowywać poprzecznie. Tak włókna mięśni międzyżebrowych biegną w taki sposób, więc można powiedzieć, że my je drażnimy w poprzek. Hop. I wjeżdżamy w taką przestrzeń. Nie wiem, minutkę, 2. Różne są szkoły. Ja jestem zdania, że może po prostu uczciwie przepracowujmy. Czy nie skupiajmy się nad każdym punktem i nad każdym do momentu, aż przestanie boleć, bo mogłoby się okazać, że byś musiał siedzieć, czy byś musiała siedzieć 1,5 godziny i by Ci się nie udało wszystkiego tutaj rozluźnić. Więc ja jestem zdania, żeby po prostu regularnie teraz wykonywać ten masaż. Jak poczujesz się po nim lżej i swobodniej i lepiej Ci się potem będzie żyło. Więc po prostu poświęć na takie obolałe miejsce kilkanaście sekund, kilkadziesiąt, przesuń się dalej i pójdź do następnego miejsca i tu też znajdziesz coś obolałego, lecimy. Czasami może być tak, że znajdziesz jakiś punkt spustowy i sprawi, że ten ból będzie gdzieś się rozchodził. No, tutaj może być tak, że ta praca w przestrzeniach międzyżebrowych może być przydatna w neuralgii międzyżebrowej. Musisz zachować jakąś ostrożność, jak jest naprawdę duże podrażnienie nerwu międzyżebrowego, no to trzeba po prostu delikatniej, ale to też może być fajny moment, że na którejś z przestrzeni jest podrażnienie nerwu międzyżebrowego. No, często może ono wynikać gdzieś z podrażnienia korzeni z tyłu w kręgosłupie. No to jakby z jakimś wyczuciem, gdzie są napięte żebra, na pewno to się przysłuży pozytywnie klatce piersiowej. Fragment po fragmencie. Ja tak teraz spontanicznie omawiam, skaczę trochę tu, trochę tam, ale też tak może będzie na początku u Ciebie, że jak tu tyle żeber, ja tutaj tak właśnie, no tutaj nie mam, tu nie mam, o tu jakaś jedna przestrzeń. I też tak może być, więc po prostu cierpliwość i stopniowe rozpracowywanie. Ja jestem osobą dosyć spontaniczną, chaotyczną, więc ja sobie tak tu przeszukam, tam przeszukam, ale Ty możesz starać się lecieć od góry i metodycznie, nie wiem, dostępna tutaj pierwsza przestrzeń to gdzieś będzie już między drugim a trzecim żebrem. Dobra, jadę. 2-3 minuty odhaczone. Dobra, jadę między 4. a 5. Dobra, między 5.
A6. Dobra, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej jest. Myślę, że to nie ma jakiejś wielkiej potrzeby, żebym nad tym siedział. Ważna rzecz, i teraz jakby całą sesję odgrywał, ważna rzecz to jest właśnie ta cierpliwość, poświęć na to z 15-20 minut. Nie może to być tylko tak, że dotkniesz trochę palcem, nie, ja chyba nie mam problemów, bo później, no tak to trochę później wygląda na wizycie, że ja podchodzę, no bardziej stanowczo dotykam i się okazuje, że jest dramat, a komuś się wydawało na pierwszy rzut oka, że nie, nic mi nie jest, nic mi nie jest. Tego typu sprzęty naprawdę bardziej precyzyjne działanie, czyli przestrzeń międzyżebrowa, wchodzimy, jedziemy. I jak jest coś obolałego, no ja nie mam już tak najgorzej, ale też czuję, żeby się przydało. No właśnie to jest taki temat, w którym tam ja czasami gdzieś chwytam piłkę, to sobie prostownik przemasuję, tu się porozciągam, tam coś powzmacniam. No jest tego do roboty i naprawdę te przestrzenie międzyżebrowe to tak, ja wiem. A przecież można oglądać film i w międzyczasie to wykonywać. Owszem, dobrze jest się skupić, włączyć muzyczkę i pełne skupienie na ciele, ale czasami przy tym relaksie, można powiedzieć, przy serialu, czemu by nie usiąść i troszeczkę też tutaj pogrzebać. Bardzo wygodne. To też wygodne, ta najdrobniejsza końcówka też całkiem ładnie się wpasowuje w przestrzenie międzyżebrowej, można je sobie rozpracowywać. Myślę, że 10 takich sesji, oj, to już byłaby rewelacja, jak ktoś by teraz zaaplikował sobie 10 takich sesji, czyli nie wiem, raz, 2 razy w tygodniu przez najbliższe parę tygodni, no bo wtedy naprawdę jeszcze w połączeniu z ćwiczeniami oddechowymi, usprawnianiem oddechu może to naprawdę się sprawdzić. Ołówek, może dla kogoś zbyt punktowe narzędzie, no ale tak jak mówiłem, nóż, to już kiedyś o tym mówiłem, może się naprawdę sprawdzić. To jest narzędzie, które ma niemal każdy i można czy tam sobie usprawnić kolano i funkcjonowanie powięzi głębokie kolana, czy właśnie przestrzeni międzyżebrowych. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. Staram się regularnie nagrywać takie materiały przypominające, oddziałujące na wyobraźnię, zwiększające wiedzę z zakresu dbania o własne ciało. Czasami niektórzy mnie pytają, czy ty się nie boisz, że Ci się tematy skończą? Nie skończą się. Poza tym powtórka matką nauki. Tak jak wspomniałem, czasami jest tak, że komuś się już wydaje, że już wszystko umie i opanował, no bo on tam ogląda, on to wszystko robi, a później się okazuje, że jeszcze trzeba troszeczkę dokładniej i precyzyjniej. Więc zakładam, że tak jak ja musiałem się tego uczyć i ciągle się rozwijam w zakresie fizjoterapii, tak samo Ty, jak oglądasz ten kanał, no to masz jeszcze troszeczkę do obejrzenia i do przećwiczenia. Więc tematy się na pewno nie skończą. Tych obszarów, z którymi jeszcze nie pracowaliśmy, jest troszeczkę i wszystkie, które znam i które uznam za istotne, będę stopniowo omawiał. Zachęcam do subskrypcji i napisania komentarza. Czasami te komentarze mogą być pomocne innym oglądającym. Może znajdzie się ktoś, kto rozpracuje sobie te przestrzenie międzyżebrowe i powie, trochę mi się poziom lęku zmniejszył. No jak ktoś ma zaburzenia lękowe, może jakieś stany depresyjne, to trochę to może być bardzo dużo. Więc te komentarze mają sens. Szczególnie te merytoryczne, w których ktoś coś omawia, jak to widzi, co by może udoskonalił, co by może zmienił. No dobra, tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.